Witajcie, z tej strony Miłek. Dziś pokażę, jakie błędy najczęściej popełniane są przez graczy CSGO. Dodatkowo na wstępie chciałbym zaznaczyć, że poruszone w filmie tematy są zbiorem wszystkich rad i doświadczeń graczy CSGO. I krótka wiadomość dotycząca rozdziału w filmie. Cały materiał składa się z 5 najważniejszych błędów, a znak strzałeczka w górę oznacza, że dana treść nawiązuje do powyższego głównego tematu. Ustawienia techniczne. Ustawienia są fundamentalne przy takiego typu grach, ponieważ mogą dać przewagę, ale też słabość względem przeciwnika. Najważniejsze w tym temacie, czyli celownik. Jaki powinien być? Jeżeli masz problem z doborem celownika, bo nie wiesz jaki powinien być, polecam odpowiedzieć sobie na poniższe pytania. Czy mi się podoba? Kolorystyka, kształt. Czy widzę cel? Czy widać na przykład głowy przeciwników, żeby celownik nam nie zasłaniał celu? Czy jest stały? Z badań wynika, że stały punkt optymalnie wpływa na celność, ponieważ skupiamy się bezpośrednio na celu, a nie na celowniku. Czy jest uniwersalny? Na blisko, na daleko, na AWP, na P90, na akacza, na M4. Czy rozmiar jest dobry? Kolejnym ważnym elementem naszej gry jest czułość myszy. Dlaczego czułość jest ważna? Zgodzicie się ze mną, że przejazd myszką po całym biurku, żeby nasza postać obróciła głowę, jest bez sensu. Bo podczas szybkich akcji nie zdążymy się obrócić, a konkurent już wbije nam kosę pod żebro. Więc jak ustawić czułość? Spróbujcie zrobić sobie takie ćwiczenie. W menu gry kursorem udajecie w lewy górny róg. Przesuń kursor w prawy górny. Przesuń kursor w lewy dolny w zakrzywionej w dół linii. Tak jak widzicie na obrazku. Powtórzcie to ćwiczenie przez około 30 sekund. Jeżeli jest Ci wygodnie i skuteczność jest dobra, oznacza to, że możesz testować czułość myszy. Powyższe ćwiczenie ułatwia wybór, ale zanim zaczniesz grać prawdziwe mecze, polecam wejść na wybrany tryb, np. uproszczony czy gry wojenne i przetestować, czy czułość jest taka, jaka powinna być. Teraz przejdźmy do dość kontrowersyjnego tematu, jakim jest rozdzielczość i format wyświetlania, tak zwana rozdziałka. A po co ona nam jest? Nie będę się dziś zagłębiał w historię monitorów i wyświetlania, więc powiem krótko. Najpopularniejsze to 16:9 i 4:3. Różnica nie polega na tym, że Twój monitor magicznie zmieni się z rozciągniętego na prawie kwadratowy, lecz gra nie będzie wyświetlana w taki sposób, tylko w taki. To zdanie, które powiem, może wywołać oburzenie u niektórych osób, ale prawda jest taka, że profesjonalni gracze podczas grania w CS 1.6 mieli możliwość gry tylko w 4:3 i podczas zmiany gry na CSGO było im łatwiej się dostosować. Oczywiście są też tacy gracze, którzy uważają, że rozdziałka 4:3 zwiększa nasze szanse na wygraną, ponieważ modele graczy są szersze. Aczkolwiek podczas wielu badań różnych graczy na różnych poziomach wyniki były podobne. Tak więc zamiast dokonywać wyboru, który w każdej chwili można zmienić i nie będzie miał prawie żadnego wpływu na Twoją przygodę z CSGO, polecam zasubskrybować kanał. Podsumowując, jeżeli może grać na formacie 16:9, to szczerze polecam, bo łatwiej się jest przestawić potem na 4:3 niż odwrotnie. Na koniec chciałbym zaznaczyć, że nie ma jednego dobrego ustawienia. Każdy gracz, początkujący czy profesjonalny, powinien dostosować ustawienia tak, żeby rozgrywka była przyjemna dla niego. Kolejnym punktem naszego dzisiejszego materiału są najważniejsze zasady, które powinien znać każdy szanujący się gracz CSGO. Tak jak mówił Shrek do osła, I nie patrz w dół! Dobra, nie patrz w dół, nie patrz w dół. Będzie dobrze, nie patrz w dół. nie patrz w dół. Jeżeli twój celownik jest tak nisko, że jesteś w stanie zobaczyć kolor fug w podłodze, oznacza, że musisz celować wyżej, bo łatwiej ci będzie zabić przeciwnika, bo on w przeciwieństwie do ciebie będzie celował prosto w twoją głowę. Komunikacja. Jeżeli myślisz, że twoja drużyna będzie wiedziała, co zamierzasz zrobić, a nic nikomu nie powiesz, to uświadomisz to sobie, kiedy jeden przeciwnik zabije całą twoją drużynę w jednym miejscu, bo nikt nie powiedział, że tam ktoś celuje z AWP. Tak więc nawet komunikacja na czacie tekstowym jest ważna. Choć polecam ograniczyć się do infa, gdzie kto jest, ile komu zadałeś, a nie udzielania się na temat pogody za oknem.
Odpowiednie nastawienie do meczu. Jeżeli masz zły dzień i chcesz iść spać, to idź spać. Jeśli chcesz grać w CS-a, to graj w CS-a. Pamiętaj, że to ma być przyjemność. Nie zawsze musisz być najlepszy. Kolejnym punktem naszego dzisiejszego programu jest taktyka. Co jest najważniejsze w taktyce? Zawsze mieć plan B. Jeżeli nie dostosujesz się odpowiednio do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, to dalej będziesz sam raszował B. Jest 5 najważniejszych punktów każdego zawodnika CSGO. Odpowiedni czas i miejsce to najważniejsze. Jeżeli wyskoczysz na 4 uzbrojonych terrorystów z P90, a ty będziesz przeładowywał Glocka, to pomyśl, co zrobisz z zaoszczędzonym czasem do następnej rundy. Chcesz przeładować? Wykorzystaj WSU. Wycofaj się, schowaj się, uspokój się. Od kiedy zaczniesz stosować tą taktykę, zaczniesz otwierać tabelę. Odpowiednie zarządzanie pieniędzmi. Plantuj zawsze. Za każdy plant masz $800. Nawet jeżeli runda się skończyła, warto plantować. Czasem warto jedną zagrać eko, aby w następnej kupić AWP. Jeżeli zauważysz, że do zwycięstwa potrzebna jest AWP, to nie ma sensu kupować M4 i przegrywać. Lepiej przeczekać rundę i mieć szansę. Masz powyżej 80% opancerzenia, ale nie 100? Nie warto wydawać niepotrzebnie pieniędzy i tak dużej różnicy w rundzie to nie zrobi, a zaoszczędzisz $350. Rady, gdy cała drużyna ma mało pieniędzy. Rozdzielcie się tak, żeby było po jednym diffuzie na bombsite, a reszta lekkie opancerzenie. Dla terrorystów warto trzymać się razem i podzielić się na 3 fale. Atak 2 osoby, bomba 2 1 osoba i tyły 2 1 osoba. Atak atakuje, robi wstępne oględziny, bomba plantuje i osłania, a tył osłania tyły i bombę. Warto, żeby ta jedna osoba była między bombą a tyłem. Shift, twój przyjaciel. To jak co, ale Shift to najważniejszy klawisz w taktykach. Nie Control, nie spacja, lecz Shift. Dlaczego Shift? Jesteś bardziej dynamiczny niż na kontrolu, jesteś tak samo cichy jak na kontrolu, celność jest prawie taka sama jak na kontrolu, ale jak możesz, to używaj kontrola. Kolejnym punktem jest badanie terenu. Jako jedyny masz słabą broń, a chcesz pomóc drużynie? Zastosuj POW. Przebiegnij, obczaj, wróć. Przykro mi to mówić, ale w takich sytuacjach często jesteś na starcie na przegranej pozycji, a informacja może pozytywnie wpłynąć na pozycję twoich kolegów, koleżanek w drużynie. Weźmy pod uwagę sytuację następującą. Jesteście terrorystami, wchodzicie na B. Od razu powinniście sprawdzić róg przy wyskoku, samochód, short, kuchnię, site. Wiem, że taka dawka informacji może przytłoczyć, lecz po pewnym czasie cała operacja zajmie ci mniej niż 10 sekund. Kolejnym ważnym błędem są granaty. Ten temat jest bardzo obszerny, choć powiem tyle, że uświadomisz sobie wartość smoka, kiedy przeciwnik będzie w ciebie wcelowany, a ty, przez to, że go nie kupiłeś, będziesz musiał pogodzić się z przegraną. Nie musisz od razu uczyć się smoków ze spawna na side'y, ale warto kupić sobie smoka czy palaka, nawet jeżeli miałbyś podarować go partnerowi. Drużyna i przeciwnicy. Twoja drużyna powinna współpracować, słuchać siebie wzajemnie i wspierać. Może ty grasz 3. rok, ale z pewnych przyczyn wylądowałeś na silverze, powiedzmy 2. To nie śmiej się, jeżeli ktoś popełnia wszystkie błędy z tego filmu, lecz bądź dobrym przyjacielem i podeślij mu mój filmik. Zawsze tym kimś możesz być ty. Przeciwnicy nie będą się przejmować tym, co było twoim zamiarem, lecz wynikiem, bo twoje historie posłużą im raczej jako tło na czacie. Musisz uświadomić sobie, jaki jest twój poziom, żebyś mógł mierzyć siły na zamiary. Jeżeli w drużynie jest ktoś bardziej doświadczony, pozwól mu. Pamiętaj, że przeciwnik też człowiek i zapewne popełnia błędy. Twoim zadaniem jest wejście do jego głowy, nie dosłownie, i rozpracowanie jego taktyk i tego, co zamierza. Na koniec chciałbym podziękować każdej osobie, która podzieliła się ze mną opinią, radami. Jeżeli ci pomogłem, to napisz w komentarzu, podeślij znajomym, daj subka i łapkę, żeby przyjemniej nam się grało w CSGO. Pozdrawiam, Miłek.